Ohne Schlüssel. 9,5. 3 ist okay. O, to ciekawe, zobaczcie jaki fajny dzbanuszek. Und das? Nimmst du für 2. Danke. Gut erwischt. Kann nicht jeder sehen. Kızım bir daha düşünüyor musun çocukları? Yok anne, yok. Yeni alacaklar. Kız olsa bile yeni bir daha yeniden Yazık bizim. Yok anne yok. Ama Türkiye'de yine bir giysileri getirdim abi. Ama genellikle o şey yapmıyor ya burada. Ayırt etmiyor. Jaka ciekawa karawka. Abgefüllte Milchprodukte. Morgen. Tu jaki, ojejku, dotknięty czasem, o strasznie, w jakim on miejscu stał ten wazon, gdzieś jakimś mokrym chyba, pewnie zardzewiał i potem odpadło kawałek. Un café, poi macchiato. Ne da steht, ich hab's gesehen. Das Mittag, da wird es blau raus. Ja, auch unbedingt. Aber eigentlich sagen, meistens auch jeder, ne? Das ist eigentlich scheiße. Du musst da selbst.
Wiem, że na dole leży Rosenthal, ale wiecie, że ja jestem psiara. To zawsze muszę pieski dotknąć. Piękny piesio. Piękny piesio. Tu mamy miśnię. Taka cienka ta miśnia troszkę. Elinde termosunu gördüm. Ben kahve almaya gittim. Ne bileyim termosun elindeydi. Abdullah kahve dedim. Baktım sadece var. Bir kere burası senin mekan artık. Benim değil. Kahve alırım ya. Das ist Original von Meißen. Ist sehr alt. 30 ist viel. Was ist denn der beste Preis? Bitte. Also, ich wollte normalerweise 35. Aber 25 wäre noch. Okay. Wie teuer? Hallo? Wie teuer? 8 değil mi buna? 12. 12. 10 Euro können Sie haben. Takie coś, 10 euro. Bitte? Ja, ich fehlt eine ganze Ecke. Schade. Ja, haben wir nicht gesehen. Tu mamy majot z angielski, bardzo ładny zresztą. Das müsste O, nawet jest dekel. A tu jest więcej chyba go, tu jest jakaś miseczka jeszcze. Przyklejone takie coś, nie wiadomo czy to jest jakaś sygnaturka czy nie. No ja tego zdzierać nie będę, ale szkoda, że nie wiadomo. No nic, trudno. Botanika. Willeroyboch. Aparaty. Çalmışlar içinde şey vardı. Rumuńskie. Oj, w tych kartonach to długo nie pożyje. Naprawdę. Bis 12. Nur ein Fuß fehlt bei Ihnen. Ein Fuß? Deswegen bis 10 Euro Sie können haben. Tak, choineczki się pojawiają. Już jak najbardziej. Patrzcie jaka misa tutaj stoi. O, ale piękna. Wygląda jak Vieux Paris. O, trochę krzywa. Krzywo jest spięta.
tutaj śrubą. Ale tak, jest nigdzie nie uszkodzona, piękna. Wie to jest die Schale? 60? Mhm. Achso, mein Mann hat das. 60 euro kosztuje, ale piękna jest, to trzeba przyznać. 3 Euro. Das ist die Bulgur. Genau, das ist gut. Kann man so. Ja, ja, ausschneiden, sauber machen. Tu jakie stareńkie. Taka sosiera. Also, so ist das mehr oder weniger. Talerze ładne, ale ten uchwyt tutaj to taki byle jaki. Nie wiadomo co to za manufaktura, nie będę podnosić, bo jest ciężkie bardzo. Zobaczcie jaki tu piękny, duży brokowic. Pomarańczowy. Albo bursztynowy, jakby to chciał inaczej powiedzieć. Darf ich doch mal schauen nach dem Projektor? Aber natürlich. Ein Stück 3 Euro. معنا هنود يمكن هسه 15 واحد والله كل واحد شايل 4 كيلو 5 كيلو بس في سحاب ما تقدر تلمسه هو ياكل ياكل وياكل بالكيلو يعني ماكو بس ياكل ماكو خروج ماكو شيء بس نعم. Kto zna tego pana tutaj? W ogóle pan to jest męska czy damska postać? To w sumie nie wiadomo. E.T. Oglądałam jako dziecko i pewnie jeszcze parę razy później. Kiedyś tutaj była taka wielka figura, taka ogromna, taka mi chyba do pasa. إذا عنده هو تلفزيون إيه حتى يطلع يعمل يعني مثلا إذا ما عنده يحتاج لك شيء كبير مثل يسموها Ale dzieje, no. 72. Genau. Ja, ja. Weil hier weiß ich alles klar. China und Japan gemischt.
Tu mamy takie dwie figurki, tylko nie wiem czemu one kosztują 10 euro sztuka. One są byle co. Aż się boję zapłacić i uciekać chyba. Pan chyba nie wie co ma w ogóle. 10 euro sztuka. Myślałam, że to dzwoneczek. Często w takim kształcie, z taką spódniczką rozkloszowaną są dzwoneczki. A tu co to mamy? Kartendorf pewnie. Czy Kortendorf? Jakoś tak. Piękny talerz. Piękny talerz. Tu mamy Rosenthal. Rosenthal. Bo tu mamy przyciski do papieru. Ale ile ich tu jest? Zobaczcie, jaka kolekcja. Patrzcie, jakie szaleństwo tutaj na tym stole jest. Ile pięknych rzeczy. Najbardziej to mnie zachwyciła ta karawka. O, ta tutaj. Przepiękna. Zobaczcie, jaki ma korek. Zresztą te zielone, tutaj malutkie te pojemniczki też są cudowne. Mówię, piękne rzeczy. Piękne. Tutaj mamy parę kartonów. Ja tu już byłam przed chwilą. I tu mnie te talerze zainteresowały, bo są bardzo stare. Bardzo stary Villeroy-Boch, tylko jeszcze jeden był. Zobaczymy, czy jest cały. Wiecie co, na ozdoby chociażby, do witryny. One się już bardzo rzadko zdarzają. Te talerze. Ten nie ma sygnatury, ale on jest to jest to samo. Tu jeszcze coś jest. Już coś tu pobite jest, widzę. Niestety. Tutaj mamy jeszcze taki dzbanek, ale chyba bez Geroltetu, bez tego, bez przykrywki. Tu mamy kartony na takim stole postawione. Ja sobie tutaj bym chciała coś posznupać, ale o, to się da wyciągnąć. Te są bardzo ładne.
Co tu jeszcze jest? Trzeba by pojedynczo wyciągać. O, tu mamy żabę. Bez oka. A tu mamy jakieś kota. Chyba kotek też jest utrącony tu u góry. Butelka po starym rumie. Zapał był jeden, ale do drogi, nie? Haben Sie alles? Ja. Witajcie kochani, witam Was serdecznie. Mam nadzieję, że plany na niedzielę są jakieś takie ciekawe. U nas nic ciekawego chyba dzisiaj się nie będzie działo. Chyba nic takiego wyjątkowego. Chociaż mamy już listopad, więc pewnie się ciepło ubieracie. Na dworze jest różnie, nie wiem jak jest w Polsce, ale u nas jest no tak jesiennie można powiedzieć, nie jest jeszcze najgorzej, nie jest bardzo zimno, idzie wytrzymać. Słuchajcie, co kupiłam, żeby nie przedłużać? Kupiłam, na wstępnie miałam Was przeprosić za... czasami są takie sprzężenia i coś się tam dzieje. Mój mikrofon ostatnio szaleje, więc zamówiłam nowy. I w następnym odcinku będzie już, w następnym odcinku z Flomarku będzie już nowy używany, bo po prostu wyrobił się, zużył, o tak można to nazwać, używany często, więc niestety trzeba go wymienić na nowy, bo też zauważyłam, że coś tam, myślałam, że tylko ja to słyszę w słuchawkach, jak robię film, ale okazuje się, że potem jak już jest jakby w internecie, to też to słychać, więc to nie jest fajne. Więc przepraszam za jakość dźwięku, ale już następnym razem będzie lepiej. Słuchajcie, co kupiłam? Kupiłam takie perełeczki, można powiedzieć. Kupiłam na przykład 2 talerze, o takie tu. Ja te talerze kiedyś widziałam na YouTubie, na jakimś filmie właśnie o starociach, chyba z Francji, bo czasem oglądam z francuskich flomarktów. I pani takie talerze kupowała i ja mi się tak skojarzyło właśnie na tym flomarku ostatnim, że ja go gdzieś już widziałam. I to jest, słuchajcie, stare Villeroy-Boch. One są bardzo rzadkie, ja je bardzo rzadko widuję. Rok gdzieś mniej więcej 1870-1900 max.
Także pokażę Wam sygnaturkę. Jest to taki piękny, popękany fajans. Fajnie tutaj tą sygnaturkę widać. Piękny, popękany fajans, ale on ma coś w sobie. Ja lubię takie, zobaczcie, on już naprawdę jest w takim stanie, że jest troszeczkę popękany, troszeczkę takie wytarte nawet jest, ale słuchajcie, on ma ile? Jakieś 150 lat, także kurczę, no ma prawo, nie? Prawda? Myślę, że ma prawo. Ja mam dwa. Jeden jest taki troszeczkę, on jest taki bardziej żółty od tego, widzicie? To zresztą widać. Ten jest płaski, a ten jest głęboki. Wiecie, to jest taka sztuka witrynowa, to już raczej używać się nie będzie, ale jak będę miała fajną witrynkę, to sobie to myślę, że sobie to w witrynce postawię, bo to jest taki rarytas dla takich ludzi jak ja, którzy lubią właśnie starocie, to takie coś to jest, to trzeba to wziąć, trzeba to kupić. Ja zapłaciłam za każdy talerz euro, więc naprawdę grosze. Pan chyba nie wiedział kompletnie, co mam. Zresztą jak na tych filmach oglądałam u tej pani, którą czasami oglądam z Francji, to ona też właśnie kupuje je bardzo tanio, bo często, ja myślę, że w ogóle często w takich sklepach różnych sprzedaje się tanio po to, żeby one jeszcze wróciły w obieg, żeby ktoś jeszcze się nimi nacieszył. Gdyby były bardzo drogie, to myślę, że mniej ludzi by to kupowało i potem musieliby to zniszczyć, a to jest wielka szkoda, nie? Tak myślę. Słuchajcie, drugą rzeczą, w zasadzie dwie drugie rzeczy, to jest taki szok, ale taki szok, że ja po prostu, tak jak kiedyś z tą miśnią na sklepach używanych, że wtedy była miśnia, talerz taki ażurowy, za 2,5 euro kupiłam w sklepie używanym i nie wiedziałam, czy brać i uciekać, czy co, czy gdzieś kamera jest jakaś, wiecie, ukryta i mi filmuje. No, to taka sama mniej więcej sytuacja była. Kupiłam dwie figurki, każda 10 euro, obydwie od Huchenreuda. I jedna taka figurka może kosztować prawie 300 euro, więc kosmos. A byłam wcześniej na tym stoisku, zaraz Wam pokażę. Byłam wcześniej na tym stoisku i stał i oglądał te figurki jakiś inny pan. I pytał się, one nie miały wtedy cen. I pytał się tego sprzedawcy, po ile te figurki. I ten sprzedawca powiedział mu 20 euro sztuka. No i ja sobie pomyślałam, chyba powiedział 120 euro. No i poszłam dalej. Potem pan tam był zajęty tym oglądaniem tych figurek. Mówię, to najwyżej przyjdę za chwilę zobaczyć je z bliska. I jak ja wróciłam za chwilę, to one już miały właśnie wtedy te ceny, po 10 euro za sztukę. Chyba jest to dla mnie wielka niewiadoma, dlaczego tak, a nie inaczej. Dlaczego tak pan bardzo jest przecenił. Najpierw pokażę Wam mniejszą. To jest ta mniejsza, z pieskiem i z dziewczynką. Co ja chciałam jeszcze powiedzieć? Że czasem tak jest, że już mi się tak parę razy zdarzyło, że ktoś na taki flomark przyjeżdża i chce sprzedać wszystko. Jest mu obojętne za ile. Już mi się tak zdarzało, że kupowałam wtedy za bardzo jakieś atrakcyjne pieniądze. Raz kupiłam taki, wiecie, taki zestaw do herbaty. Tam były filiżanek, chyba nie było. Chyba filiżanek nie było, ale on jest przepiękny. Złocony, taki w elfenbein, takim beżu troszeczkę. I te złocenia są w nim takie, że jak nówka, naprawdę, z witryny wyciągnięty dosłownie. I pani mi go sprzedała wtedy za 10 euro i ona powiedziała, że wszystko u niej na pewno ktoś, jak ktoś jest ze mną dłużej, to pamięta. I na tym stole miała dużo różnych rzeczy i wszystko sprzedawała bardzo tanio, bo powiedziała, ona musi dzisiaj wszystko sprzedać. Więc słuchajcie, może ktoś się przeprowadza, może ktoś gdzieś wprowadza się za granicę i wtedy taką sytuację ma i chce się wszystkiego pozbyć. Tak się zdarza. I mi się wydaje, że tutaj mogła być taka sytuacja, taka piękna figurka. Myślę, że to jest dziewczynka i chyba hard długowłosy, tak mi się wydaje. Pokażę Wam sygnaturkę. Odcisk też jest. O, pięknie widać. I odcisk, i sygnaturkę. W tej figurce pieskowi brakuje łapki, tu końcówki. Tak to wygląda. Także małe braki są,
ale słuchajcie, za 10 euro ja to sobie postawię w witrynie. Z figurkami jest tak, że bardzo często się zdarza, że czegoś nie ma, bo figurki niestety tracą, są bardzo delikatne i tracą przy najmniejszym dotyku, albo jak się coś chce wyczyścić, to już po palcu, już po jakimś kawałeczku, niestety. Także tu się może zdarzyć, że coś czasami brakuje. Ja tak bardzo nie ubolewam nad tym, że tutaj brakuje. Ja sobie je zostawię, wstawię sobie je do witryny. Mi się akurat bardzo one podobają, nie są takie krzykliwe, wiecie, nie mają takich ekstremalnie rzucających się w oczy kolorów, a ja często takie lubię, więc fajnie. To jest jedna, już Wam pokazuję drugą. I ta jest większa. Tą widziałam w internecie za 260 euro. Także grubo, naprawdę grubo, już Wam pokazuję z bliska, jak ona wygląda. No piękne są, naprawdę piękne. Tutaj brakuje tylko palców, z tego co kojarzę. O, tutaj jednego palca brakuje i tutaj też brakuje palców. Także no, braki są, ale tak jak mówię, no myślę, że to nie są takie braki, które by powodowały, żeby ta figurka kosztowała 10 euro. No powiedzcie. Myślę, że śliczne obydwie są. Pokażę Wam jeszcze sygnaturkę. O, tak wygląda sygnaturka do góry nogami. Nie, dobrze. O, tak wygląda sygnaturka. Piękne. Piękne, piękne, śliczne. Czekały najwyraźniej na mnie. Prawdopodobnie. Zrobimy sobie małą tą miniaturkę. O, właśnie tak. I tak. Takie moje były zakupy, słuchajcie. Ja myślę, że fantastyczne. Ja się bardzo cieszę, jak ja takie perełeczki kupuję, znajdę. Słuchajcie, ja tam byłam długo. Po pierwsze byłam długo, po drugie byłam dość późno, bo byłam jeszcze gdzie indziej na Flumarku jednym. I powiem szczerze, że one naprawdę, one były tam od rana, bo przecież Flumark otwierają koło 7, 8, więc ja byłam pewnie dużo później, więc dziwię się, że one tak długo czekały. Naprawdę dziwię się. Nie wiem, może nie każdy lubi figurki, pewnie dlatego. Słuchajcie, życzę Wam miłego dnia i widzimy się w następnym odcinku. Dajcie oczywiście znać, co Wam się podobało, co Wam wpadło w oko. Może coś znowu, czego nie zauważyłam, bo czasem się tak zdarza. No i łapka w górę, jak się podobało i widzimy się za parę dni. Pa!